Świat się zmienia. To, o czym mówiliśmy przed kilkoma laty, często w tej chwili wygląda zupełnie inaczej. Tak stało się z naszym materiałem, który powstał przed około 3 laty, barwinki niedoceniane papugi. Owszem, opinie na temat tych papug są nadal takie same i moglibyśmy podpisać się pod nimi obiema rękami, natomiast jeśli chodzi o słowo niedoceniane, to na pewno straciło ono już swoją aktualność. Te papugi stały się nie tylko doceniane, ale nawet jeśli spojrzymy na obowiązujące na nie ceny, przecenione. Te niewielkich rozmiarów, ale o wielkim sercu papuszki, wspaniale spisujące się w roli domowych pupili, zdobyły popularność na całym świecie. Nagła eksplozja popularności barwinek spowodowała wzmożony popyt na te papugi, co skutkowało podniesieniem na nie cen. Dodatkowo w wielu hodowlach, w przypadku tak bardzo opłacalnych papug, zatrzymano część młodych i skierowano je do dalszego rozmnażania, a to spowodowało znowu zmniejszenie ilości tych papug na rynku i kolejną podwyżkę cen. Do naszych domów trafiają 2 gatunki blisko z sobą spokrewnione. Mianowicie taka jak siedząca tutaj na moim ramieniu, barwinka czarnogłowa oraz jej bliska kuzynka, nieco większa i troszeczkę inaczej ubarwiona barwinka białobrzucha. Obie mają bardzo podobny charakter i obie papugi doskonale spisują się w roli domowych pupili. Bardzo przywiązują się do swoich opiekunów i związują z innymi zwierzętami domowymi. Są jednak nieco terytorialne i poza papugami swojego gatunku wobec innych mogą wykazywać wrogość, a nawet przepędzać je ze swojego terytorium. Ich charakter można żartobliwie określić jako miód z pieprzem. Są wspaniałymi pupilami i tym, którzy poświęcają im czas i widzą w papudze swojego partnera, potrafią odwdzięczyć się ogromnym przywiązaniem. Natomiast wobec innych gatunków papug mogą okazywać bardzo agresywne zachowania. Barwinki idealnie sprawdzają się jako ptaki towarzyszące dziecięcym zabawom. To papugi bardzo ruchliwe, wszędobylskie, które wszędzie muszą wejść, wszystko zobaczyć. Podobnie jak na przykład kakadu, barwinki zawsze chcą być w centrum zainteresowania. Uwielbiają, jeśli zwracamy na nich uwagę, jeśli patrzymy na nie, jeśli podziwiamy ich umiejętności. Barwinki są wspaniale ubarwione, są po prostu piękne, ale ten tutaj siedzący na moim ramieniu ptaszek jest jeszcze bardzo młody i podobnie jak w przypadku wszystkich innych ptaków, które prezentujemy w papuziej telewizji, jest jeszcze niewybarwiony i w związku z tym sprawia wrażenie troszkę brudnego, ale zapewniam Państwa, za kilka miesięcy będzie to naprawdę piękna papuga. Jeżeli są prawidłowo ręcznie wychowane i trafią do nas w odpowiednim wieku i będą w odpowiedni sposób wychowywane, to wspaniale wpasują się w naszą całą rodzinę. Barwinki są jednymi z nielicznych gatunków papug, które trzymane w parach nadal są zwierzętami domowymi, bardzo związanymi ze swoimi opiekunami. Ale powiedziałem w parach, nie w stadach. Papugi, których jest większa ilość, często na stosunkowo niedużym terytorium, muszą walczyć o wszystko. Tworzy się hierarchia, która później, praktycznie rzecz biorąc, eliminuje te ptaki z roli domowych pupili. Dlatego, kupując taką właśnie barwinkę, musimy zwracać uwagę na pewne jej cechy, które okażą się przydatne lub też będą dyskwalifikowały ją później w roli domowego pupila. Dlatego kupujmy ptaki jak najmłodsze, najlepiej takie, które mają około 3. miesiąca życia, które są wychowane przez człowieka, które nie czują przed nim żadnej obawy. Papugi, które żyły w stadach, nawet oswojone, jak na przykład w papugarniach, gdzie muszą walczyć o, powiedziałbym, przetrwanie, gdzie tworzy się ścisła hierarchia, te ptaki nie nadają się już niestety do roli domowych pupili. Będą agresywne, głośne, hałaśliwe i możemy naprawdę mieć ogromne rozczarowanie. Pamiętajmy, że zakup takiego małego przyjaciela zdeterminuje całe nasze późniejsze życie. Dlatego naprawdę warto dołożyć wszelkich możliwych starań, aby wybrana papuszka spełniła nasze wszelkie marzenia. Dlatego nie możemy wybierać osobnika, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, że będzie agresywny, zbyt hałaśliwy, że w domu nie sprawdzi się w roli domowego pupila. Naprawdę warto.